Dziś będzie sporo krętych dróg. Dziś będą niesamowite widoki na bardzo fajne bośniackie miasta. Lokalne jedzenie, które przetestujemy dla Was oraz porozmawiamy sobie kochani, o kulturze polskich motocyklistów za granicami naszego kraju. Cześć, z tej strony Piotrek z kanału Mototrekker. Jesteśmy na Węgrzech i zaczynamy trzeci dzień naszej bałkańskiej przygody. Natomiast jeśli nie widziałeś jeszcze pierwszego odcinka, to zapraszam do jego obejrzenia. Tam możecie zobaczyć naszą drogę i perypetie z nią związane, jeśli chodzi o podróż z Polski na Węgry, a dokładnie nad Balaton, nad jeziorko, nad którym zatrzymaliśmy się na mega wypasionym polu namiotowym, także zachęcam. My natomiast sprawdzamy stan oleju w motocyklu, no i lecimy dalej. Lecimy tym razem dalej, kierujemy się na południe. Na południe podejrzewam coś koło 2 godzin będziemy w Chorwacji, a później gdzie to już zobaczycie. Układając mniej więcej cały plan naszego 10-dniowego wyjazdu, oczywiście trzeba było założyć, że należy się w jakiś sposób przemieścić i dotrzeć do tych bardziej wymarzonych regionów. Z założenia wiedziałem z góry, że pierwsze 2 dni będą oparte głównie na tranzycie. Jako pierwszego dnia przemierzyliśmy trasę z Zabrza nad Balaton, to drugiego dnia wyznaczyliśmy sobie punkt w Bośni i w Hercegowinie, do którego no niestety mieliśmy daleko, tak, 490 km. 490 km głównie autostradami, ale też mniejszymi, bardziej kameralnymi, regionalnymi drogami, które o dziwo na Węgrzech potrafią zaskoczyć pozytywnie. Jeśli chodzi o ceny, to generalnie na Węgrzech są one bardzo zbliżone do tych, które mamy w Polsce. Paliwo kosztuje mniej więcej tyle samo, jakieś tam przysmaki, chipsy, chrupki, jakieś tam napoje generalnie są w bardzo zbliżonych cenach. Lokalną kawę można wypić za coś w granicach chyba 6 zł, jak dobrze pamiętam. Jedzenie jest stosunkowo przyjemne, tak? Mają swoje lokalne przysmaki. Dla mnie osobiście no nic takiego nadzwyczajnego, ale w bardzo przyzwoitych cenach. Ja cały czas wychodziłem z założenia, że Węgry, na nich się nie będę koncentrował, przez nie chcę jak najszybciej przyjechać. I tym oto sposobem myślenia po prostu jechaliśmy, by jak najszybciej przekroczyć granicę. Przekroczyliśmy granicę z Chorwacją, pokonaliśmy odcinek, który doprowadził nas do kolejnej granicy, tym razem z Bośnią, i tutaj wszystko się zmienia. Teraz poczuliśmy się tak, jakby ktoś za sprawą jakiejś magicznej różdżki po prostu przemienił nasz świat w coś całkowicie innego. Nagle zaczynają się góry, nagle zaczynają się serpentyny, nagle kierowcy jeżdżą jakby inaczej, jakby znaki znajdujące się przy drogach miały mniejsze znaczenie, bo przecież znak 50, wszyscy jadą 100, 110, można by rzec nienormalne, aczkolwiek w tym kraju to całkiem normalny widok. Dodatkowo mentalność tych ludzi. Kochani, to wszystko sprawia, że naprawdę czujecie się, jakbyście trafili do innego świata. Szklanka ma 250. Zdrówko. Wiesz co chcesz?
Dobra, za nami nie ma nic. Gorąco pozdrawiam Bogdana wraz z jego drugą połówką, z którą podróżował, a którą my mieliśmy okazję poznać w przydrożnym, lokalnym barze. To jedzenie, które widzieliście, kochani, 2 piwa, 2 kole, olbrzymi półmisek mięs i różnego rodzaju dodatków, to w Bośni koszt w okolicach 80 zł. Tak, 80 zł. Jedzenie jest tutaj po prostu dużo tańsze. Dodatkowo po tych przygodach w ich kraju śmiało mogę stwierdzić, że Bośniacy są po prostu mistrzami grilla. Naprawdę, mistrzami z grilla. Nigdy nie jadłem tak dobrych mięs serwowanych właśnie prosto z grilla. Od tego wyjazdu Bośnia, która wcześniej kojarzyła mi się tylko z incydentem, który miał tam miejsce w latach 90., od teraz będzie mi się kojarzyła z 4 rzeczami. Niesamowitym jedzeniem, niesamowitymi ludźmi, niesamowitymi drogami, słuchajcie, niekiedy lepszymi niż u nas w kraju, oraz po prostu z górami i jeszcze raz górami. Powinienem jeszcze dodać 5. rzecz.
Piąta rzecz to taka, że Bośnia to również tunele. Począwszy od tych drążonych jeszcze tradycyjnymi metodami, gdzie widać jak po prostu tysiące ludzi musiało przekuwać się przez jakieś skały za pomocą tradycyjnych metod wydobywczych czy też górniczych, po również te tunele, które no nasz tunel w Katowicach pod Spodkiem i ten na Zakopiance, to powiem wam tylko, że no nie wiem jakim cudem my budowaliśmy to tak długo. U nich tuneli nie brakuje i są to rewelacyjne cuda infrastruktury drogowej. To, co jeszcze wam mogę powiedzieć, to Bośnia na chwilę obecną to wygląda jak wielki plac budowy. Bardzo duże odcinki dróg są remontowane. Na szczęście jest to wszystko zrobione w taki sposób, że te drogi zazwyczaj są ciągnięte równolegle. Czyli wy jadąc jedną drogą widzicie, że budują tutaj drogę alternatywną, która pewnie zostanie otwarta za jakiś czas. Mój zachwyt nie miał końca. Tak jak wspominałem, kraj ten kojarzył mi się raczej z czymś nie do końca fajnym, z czymś nie do końca przyjaznym, natomiast no zaskoczył mnie. W kolejnych odcinkach skoncentruję się również na tym, co ze sobą wziąłem, czego było za dużo, czego mi brakowało i generalnie jak to wszystko sprawdziło się w tak długiej podróży, długiej dla mnie, 10-dniowej, tak. Natomiast korzystając z okazji, że jedziemy i mamy piękne widoki, to chciałem delikatnie wsadzić kij w mrowisko, tak trochę po mojemu. Mianowicie po tym wyjeździe mam pewne przemyślenia odnośnie motocyklistów za granicą. I o ile
Nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń do motocyklistów spotykanych z innych krajów. Czech, Słowacji, Słowenii, Austrii itd. To grupę polskich motocyklistów mogę śmiało podzielić na dwa rodzaje. Pierwsza grupa to taka, która jest mega życzliwa, mega sympatyczna, od razu do ciebie podjeżdża, zagaduje, a co, a gdzie, a z kim itd. Od razu widać, że są to po prostu fani nawiązywania nowych relacji, fani dzielenia się swoimi przeżyciami itd. To niestety spotkałem się jeszcze z jedną grupą motocyklistów. Którzy generalnie tak, żeby nie powiedzieć za dużo, to w dupie cię mają. Do tego stopnia, że na polu namiotowym nawet nie są w stanie odpowiedzieć cześć albo kiwnąć ręką i po prostu wiecie, są panami świata, tak? Bo przyjechali African Twin i jakimiś tam wypasionymi motocyklami, bo świat powinien leżeć u ich stóp, bo przecież oni, mistrzowie, normalnie pojechali w podróż za granicę i już wyżej srają niż dupy mają. Także ja miałem takie doświadczenia i słuchajcie, nie wiem, z czego to się bierze, nie wiem. Czy ten kraj nasz już jest tak bardzo spolaryzowany do tego stopnia, że nawet się to udziela, nie wiem, w motocyklowym świecie? Dla mnie jest to po prostu śmieszne, śmiechu warte, no nawet powiem żałosne, tak? Żałosne. Ja rozumiem, że jeden może jechać na 20-letnim motocyklu, drugi może jechać na kompletnie nowym za 100 koła prosto z salonu. Dla mnie oni są identyczni. Dla mnie oni przedstawiają te same wartości. Oczywiście, jeśli je przedstawiają. Natomiast jak widać, no nie do końca to się sprawdza. No ale tak, ale my jedziemy, my eksplorujemy, my cieszymy się tym, co nas otacza i chłoniemy tą Bośnię. To jest dla nas coś kompletnie nowego, kompletnie niesamowitego, fascynującego. Wiecie, ktoś napisał w komentarzu: o stary dziadku, jak ty się tak jarasz, i nie mów, że jeszcze jarasz się jazdą na tym osiołku. Tak, jaram się, bo obojętnie czy to jest osiołek, czy to jest jakaś 250, to jest to obojętne. To jest tylko narzędzie, które służy do tego, żeby przemierzać nasz wspaniały świat, poznawać jego kompletnie nowe zakątki, odkrywać jego kompletnie nowe zakamarki. Nie wiem naprawdę, skąd bierze się ten ból dupy odnośnie tych pojemności, bo przecież to jest naprawdę sprawa każdego z nas indywidualna. Każdy jeździ na tym, na co go tak naprawdę stać i co sobie wybrał z puli tych, nie wiem, setek motocykli dostępnych na rynku. Dziękuję, do widzenia, mówił o tym Piotr. A tak na poważnie, to być może już niektórzy domyśleli się, w którą stronę Bośni i Hercegowiny udajemy się. My rozbiliśmy sobie ją na tak jakby 2 dni. Jest ona ogromnym krajem. Nie chciałem już ryzykować tak długiego tranzytu, bo bez sensu. Jadę z synem, mamy miło spędzić czas, a nie spinać się i walczyć o każdy przejechany kilometr. Więc kraj ten podzieliliśmy sobie na pół. I już za chwileczkę, już za momencik dojedziemy do miejsca, a raczej dojedziemy do miasta, które wprawiło nas niejako w osłupienie.
No i jesteśmy, dojechaliśmy. Kolejny punkt na mapie naszej trasy został osiągnięty. Kto zgadnie, co to za miasto? No kto? Dobra, czas minął. Kochani, to Sarajewo. W tej dolinie widzicie w całej swojej okazałości piękną panoramę Sarajewa. A nasz nocleg znajduje się niecałe 200 metrów od tego punktu widokowego i jest równie magiczny i bajeczny jak cały ten kraj, jak to miasto. A zobaczycie już niebawem. Tymczasem podelektujcie się jeszcze tymi wspaniałymi widokami. Uwielbiamy przypadki i tym oto sposobem znaleźliśmy się na niesamowitym polu namiotowym, gdzie jak się okazało namiot kosztował więcej jak pokój, więc mamy z Maxem pokój. Pokażę wam środek. Mogliśmy wybrać albo nasz zestaw za 30 euro, czyli namiot, 2 osoby, motocykl, albo pokój, a raczej łóżko w wieloosobowym pokoju za 20 jurków za nas dwóch. W gratisie mieliśmy koleżankę z United States, z Miami dokładnie. No, czekaj. We are almost ready. Yeah. I'll check for something like this. A górę pokażę wam później, jak już się tam znajdziemy. Natomiast miejsce jest po prostu przekozackie. Jest to jakiś hostel, taki guest house. Co, gdzie jest? Tutaj jest toaleta. Chcesz iść? No. To idź. Dziś mamy kolegę z Czech. Zaraz po nas przyjechał Simon, którego mogliście widzieć tutaj po prawej stronie na swoim wiekowym dosyć GS-ie. Simon planuje podróż do Turcji i traktuje Sarajewo jako taki swój gdzieś tam punkt na trasie. Natomiast Simon był w Sarajewie już parę razy i zapytał się nas, czy jadąc na lokalne jedzenie i na zwiedzanie tego miasta chcemy jechać normalną drogą, czy jego drogą. Więc długo się nie zastanawialiśmy i wybraliśmy opcję B. Tak, bo Simon stwierdził, że on tędy jechał rok temu na rowerze, więc powinno być ok. I było. Tylko było również dosyć hardkorowo jak dla nas. Ja jeszcze z synem z tyłu. Kamera nie oddaje tego pochyłu, jaki się znajdował na trasie. I za chwilę zobaczycie wąskie uliczki na szerokość, kierownicy od motocykla, do których nie mają dostępu samochody, ale którymi bardzo można sobie skrócić drogę do centrum miasta, do którego właśnie wybieraliśmy się.
Kamera tego nie oddaje, ale uwierzcie mi, tam było naprawdę stromo. Tym bardziej, że jechaliście już jedną stromizną i nagle był zakręt na przykład w lewo o 90 stopni, a tam było jeszcze stromiej. No i takimi atrakcjami i takimi lokalnymi drogami staraliśmy się zjechać do poziomu zero, tak? Do poziomu, na którym znajduje się miasto, znajduje się jego centrum. Simon nieźle nas poprowadził, przyznaję, serce biło mocniej, Maxowi się podobało, młody był zachwycony, bo w końcu wiecie, coś innego, a nowości każdemu się podobają. On hamuje motor. Jak ja jadę na biegu, jeżdżą całym ścieżką. The first work was started. Okej. O, nasz kolega z Czech Ahoj. i zwiedzamy Sarajewo, idziemy. Parał i to jest mój... Widzisz, tak nagrywam. No. Kochani, zwiedzamy Sarajewo z naszym kolegą z Czech. Mega dużo ludzi, mega dobre jedzenie, mega przyjaźni ludzie i w ogóle super, super, super. To taki szybki tour, bo już jest po 20, a jutro ruszamy dalej. Poszwendaliśmy się trochę po mieście w poszukiwaniu czerwonych róż, z którymi mieliśmy niemały problem, żeby je zlokalizować. Poznaliśmy jednego starszego gościa, który opowiedział nam historię miasta, historię religii, jakie tu się w okolicy znajdują, a jest tego całe mnóstwo. Zjedliśmy przepyszną jagnięcinę, no i co? I powoli tą samą drogą, którą tu dotarliśmy, udaliśmy się w stronę naszego guest house'u. Tutaj atmosfera iście imprezowa, parę piwek, delektowaliśmy się widokiem z okna, bo właśnie taki widok z naszego okna mieliśmy. W nocy poszliśmy spać, by na drugi dzień rano wcześnie wstać i udać się w kolejny etap naszej podróży.